Siemanko widzowie, reset zakończony. Dobra, wiem co se tam myślicie, że Kuklok zniknął na pół roku i zapomniał o tym YouTubie, zapomniał o tym kanale. Wiem, że ostatni raz wrzucę film w grudniu, ale muszę się do czegoś wam przyznać, że życie potrafi czasem wcisnąć hamulec awaryjny i to w najmniej oczekiwanym momencie. Poważna kolizja samochodowa, kompletny brak weny i totalny deficyt czasu. To wszystko sprawiło, że musiałem się za chwilę zatrzymać. Ale wiecie co? Reset był potrzebny, bo wracam i to w zupełnie nowym wydaniu. Tak jak mówiłem, grudniowy wypadek mocno wybił mnie z rytmu. Niestety. Kiedy tracisz wenę i narzędzia do działania, ciężko udawać przed kamerą, że wszystko jest ok. Dlatego wolałem to wszystko przemilczeć, zamknąć się w sobie i nic nie wrzucać na siłę. Ale ten czas dał mi trochę też do myślenia. Pomyślałem, dlaczego Kuklok ma być tylko o eventach motoryzacyjnych? Praktycznie człowiek jeździł co tydzień, sobota czy to niedziela. Wiadomo, takie eventy nie są za darmo, trzeba opłacić sobie bilet wstępu, parking. No i tak sobie stwierdziłem, że troszkę zmienia content tego kanału. Mieszkam, jak wiecie, na Wyspach Brytyjskich. Codziennie dzieją się tam rzeczy dziwne, czasami przedziwne, rzeczy z kosmosu. Czasami człowiekowi się wydaje, że widział wszystko, a tu surprise. Postanowię zmienić formułę, jak już wcześniej wspominałem. Od dzisiaj Kuklok to wasz osobisty korespondent z UK. Będę zabierał was w miejsca, o których rzadko się mówi. Będę pokazywał brytyjską rzeczywistość moimi oczami i dzielił się wszystkimi moimi projektami i działaniami. Ale jedno jest istotne, że stara motoryzacja nigdzie nie znika, ale otwieramy zupełnie nowy rozdział. Koniec gadania o przyszłości. Czas na gruby powrót. I'm about to go level up, I cannot settle for nothing, I never been regular, always knew I could do better, I finally made it this far and I'm not looking back. Ready to see all the time that I put in, me and the money are way too attached, still repping 919, the city is mine, and I put it all on the map, coming for what I deserve, I put in the work, now I'm about to level up. Been on my grind since 2013, now the way that I live, I feel like a king, 24 hours, I'm locked in, I'm feeling like Kobe, getting these rings, do what I want when I want, ain't got nobody telling me shit, still got a whole lot of weight on my shoulders, getting my reps up, hitting the gym. Żeby oficjalnie odpalić nowy sezon i moją misję korespondenta z UK, musiałem przyjechać najpierw tutaj, do tego miejsca. Na pewno je znacie, a ci co nie znają, jesteśmy w Oławie. Jest to miejsce, które potrafi przywrócić motoryzacyjną wenę każdemu. A teraz idźmy nakarmić oczy klasykom, a na końcu powiem wam, co dokładnie szykuję dla was po powrocie na wyspy. Idziemy! Patrzcie na to. Jest to model samochodu Fiata 125P z przyczepą w skali od 1 do 10, zbudowany z zapałek. Prawie 8,5 tysiąca zapałek. Czaicie to? O, dokładnie 8400 sztuk. A tu taka mała ciekawostka. To jest najstarszy zarejestrowany samochód w Polsce. Jest to jakiś Didion z 1899 roku.
I czujecie, że on jest normalnie zarejestrowany jako zabytek? Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Kto miał, ten wie. Ja niestety nie miałem przyjemności posiadania MZ-ki. Patrzcie to, czasy PRL-u. Aparaty, nie aparaty. Jedne z pierwszych polaroidów. Kasety. Jakby ktoś zapomniał, jak wyglądają kasety magnetofonowe. Się przewijało ołówkiem, co nie? Rzutniki. Patrzcie. I jest stary gramofon. Lowaty. Szpule. A kto pamięta stare radia, wzmacniacze, Diory, Unitry. Pionier to nie polskie, ale Śnieżnik, Zodiak. Normalnie wszystko tu jest. Coś, co kiedyś stało w każdym rodzinnym polskim domu. Miałem taki telewizor z antenką. Była prosta antenka i tako zaokrąglono. Stary taksometr. Niewiarygodny, co? Patrzcie. Stary Radmor. A tu? Patrzcie, co się znalazło. London Buses. Cała mapa. Jak autobusy jeździły, jest tu jakaś data? Nie ma. Tak kiedyś wyglądało prawo jazdy. A tu są prawdziwe perełki już. Unitra. Radmorek. Masakra. Po drugiej stronie gabloty. Stare PRL-owskie gramofony. Bambino, Unitra. O, jest Bambino. A patrzcie, co tam jest. Widzicie tam z tyłu? Z lewej strony jest Nokia 5110, a druga z prawej niezniszczalna, działająca na pewno do dzisiaj i trzymująca tydzień bateria Nokia 3310.
Pierwsze telefony. Telefon w PRL-u to był luksus, jak ktoś miał. Mieliście kiedyś syfony i naboje do syfonów się nabijało. A pamiętacie czasy oranżady na miejscu za 50 groszy pod sklepem, jak się do podstawówki chodziło? Jeszcze się ściepa robiło. O! Tego się wypiło kiedyś. Jest! Wermut tam z tyłu, patrzcie! Wszystko co tu jest stało kiedyś normalnie w kuchni, w gablocie, w salonie, w każdym prawie PRL-owskim domu. Te niezapomniane wkładki do szklanek. Jakby ktoś zapomniał, jak kiedyś kawa wyglądała, rozpuszczalna Inka, zbożówka, kawy, herbaty, oblaty stare, czekajcie, one są zdatne do użytku jeszcze, do zjedzenia. Przybory szkolne z czasów PRL-u. Ja miał taki cerkiel, się wkładało ołówek i się malowało. Manualny kalkulator. Rzeźnia, co? A robiliście kiedyś ściągi? Patrzcie. Atramenty, tusze, ołówki kreślarskie, długopisy Zenita. Ten, kto się urodził w latach 60., to wie, co to jest za rawietas. A powiedzcie mi, wiecie, co to jest? Napiszcie w komentarzu, przypnę wam serduszko. Oczywiście, jak będzie prawidłowa odpowiedź. A nawet jak nie będzie, też wam przypnę i wam odpowiem. A tu macie reprezentacja Polski z mundialu z Argentyny, 78 rok. To kiedyś była drużyna, a nie te, za przeproszeniem, paciuloki, co teraz grają, piłki kopnąć nie umią. Kolejne PRL-owskie magnetofony szpulowe. Patrzcie, Unitra, Żaka. Jest niemożliwe. A? Mój tata miał taką lampkę, taką latarkę. Tam się wkładało bateria 9V. Jeszcze się sprawdzało bateria, czy jest dobra, się przykładało na język. A po szkole się przyłaziło do domu i mama już pichciła obiad, wykorzystując różne sprzęty. Macie stare miksery pre domu. Jak mnie nie pamięć nie myli, my takie mieli białe w domu. I na bank my mieli jedna z tych softwirówek. No nie pamiętam, jakiego ona była koloru. Głośne to ustrojstwo było, ale my chyba mieli ten model, bo pamiętam wykończenie tam, gdzie sok spływał. A jak się biegało po placu, grało się w noga, albo jak się miało swoje bazy, takie dziecko przyłaziło zawsze umaraszone, brudne do domu, mama musiała pranie robić. Jabłok, popularny, pasta BHP, najlepsza sprawa. A może ktoś reflektuje na sok z gumy jagód? Stacja Leszkowo. Wkraczamy w świat muzyki, elektrycznych gitar, głośników, wzmacniaczy.
O kur, stare kolorofony na żarówki. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas wsiadania do wagonu oraz zajmowanie miejsc według biletu. Jak wyglądało mniej więcej, to pamiętam, mieszkanie w Ciosach PRL-u. Tu jest mieszkanie jakiego pana Mirka z Gliwic, który trzymał swojego maluszka w salonie. No, pamiętam, świętej pamięci babcia miała podobny kredens. U nas się to mówi byfej. U góry brody, już stare metalowe garnki. Młynek do kawy. Znaczy młynek do kawy, młynek do pieprzu. Patelnia jedna drugą, naleśniki, jajeczka. No i nasza kultowa Frania. Tak to kiedyś wyglądało. Radio z Grundyka, taka wielka szafa. Ja miał podobny samochodzik. Mój pierwszy samochód ever. Ja miał babcia miała u siebie na wsi koloru, tam był zielony i kurde nie pamiętam. Tam jest, naprzeciwko są. Ale nie ten model. O, bez gwiazdy nie ma jazdy. Wszystkie one są napęd nożny. Kto pamięta, ten wie. Próbuję sobie przypomnieć ten drugi, ale nie pamiętam. Ale pamiętam jedno, że definitywnie na 100% to był ten. No bardziej zielony. Ciemna zieleń to była. Wracałem wspomnienia z dzieciństwa. O, znalazł się nawet mój pierwszy rowerek. Jak znajdę zdjęcie, to bym pokorza. Znajdzie się nawet ściana, ja bym powiedział nawet ściany samochodów. Jest i Łada, i Syrenka 103, kolejna Łada, Zaporożec, Moskwicz. Z tego co się orientuję, to tych ścian tu jest kilka. Macie Skoda 105, ta na dole. Jest i zastawa tu na dole, wyżej Alfa Romeo. Trochę akcentu brytyjskiego nawet jest, spójrzcie, Triumph Spitfire. Kolejny Zaporożec. Polska klasyka, proszę Państwa. Warszawa 1. Syrenka 101. Fiat 125 PS z niecałym 230 przebiegiem kilometrów tylko. Rdzewiejąco na potęga Omega. Tak ją ruda chrypa, że się samochody się same utylizowały. A tu fabrycznie nowy Fiat 126 PS 88 roku. Dacie wiarę, że on przejechał tylko 56 km. Nigdy, przenigdy od 36 lat nie był myty. Never. Wiecie co jest fajne w tym muzeum? Jest dużo takich monitorów, dzięki którym dowiecie się historia na temat danego samochodu, na przykład tego brudnego malucha. Bardzo fajna sprawa. Kolejny brudas za szybą.
Polones. Niemyty, ten niemyty od 70 lat. A tu kolejna rdzewiająca perełka. Niemiecki Warburg z 91 roku. I zgadnijcie co? Też nie był myty. Spójrzcie. Najlepsze jest to, że on ma tylko 15 km przejechane na liczniku. I ani więcej jednego. A tu kolejna fajna ciekawostka. Tu się znajduje samochód, nie słyszę o tej marce, Sunbeam Talbot. Jest to samochód polskiego żołnierza, generała Brygady Wojska Polskiego, odznaczonego medalem Virtuti Militari. Patrzcie, w jakim on jest, chciałoby się powiedzieć, w doskonałym stanie. Kolejny model z zapałek. Na początku witał nas jeden. Tu jest kolejny. 13,5 tysiąca sztuk zapałek. A jest to model tej oto ciężarówki z Paryżu Dakar. A tu macie Renault z 22 roku. Francja. Kolejny ciekawy eksponat. Nysa, przekształcono na wóz pogotowia ratunkowego. Jak to wyglądało w środku? Tu jest cała aparatura zachowana. Tu chyba siedział lekarz. Tam chyba coś, nie wiem, do EKG czy coś. Wszystko tu jest, co było wtedy potrzebne do ratowania życia. A tu kolejna perełeczka. Fabrycznie nowa Nysa. Jeszcze ma folia na siedzeniach. Patrzcie, jak ona się zachowała. Ani grama rdzy. Musiała stać schowana, że nie zardzewiała. Bo ruda też ją lubiła chrupać. Pamiętam, przekształcali te samochodziki, te Nyski. U nas jeździły, tak się to nazywało wtedy, minibusy, się płaciło 2 zł i się jeździło po całym mieście. Się zaliczało przystanki, tam gdzie autobusy stawały. Jedyny w Polsce. Zbudowany na bazie Warszawy i wyprodukowany w 1965 roku. Masakra. Warszawa Camper. Jak to pamięta, biuro podróży Orbis. Teraz znajduję się w tej nowej hali, gdzie są mikrusy. Ten akurat jest sprowadzony z Niemiec. Patrzcie, jak to kiedyś wyglądało. Tam obok jest kolejny z 57 roku. Bardzo ładne. Taka ciekawostka a propos tego Bondomarka. Ten samochód może jechać do przodu i do tyłu z tą samą prędkością. Ale na zakrętach to ja bym wolał jednak zwolnić. A wiedzieliście, że istnieje coś takiego jak Syrena 607/608 prototyp hatchback? Jedyny załowany w Polsce. Spójrzcie. Normalnie Syrena hatchback. I rzeczywiście jest prototyp. Przepiękna. A tuż obok niej stoi polski prototyp nowej Syreny 106.
Ciekawe, czy to w końcu kiedyś wejdzie do produkcji. A tu prezentuje się przepięknie jedyny w swoim rodzaju kolejny polski prototyp polskiego poloneza. Ten model koncepcyjny został zbudowany w Kutnie, ale przez szyby nic nie widać. Kompletnie nic. Ta linia nadwodzia tako futurystyczno, wyciągnięta z przyszłości, jakby z filmu się to kojarzy z sędzią Dredd. Nie wiem czemu, ale tak mi się kojarzy. Jaka piękna linia nadwozia. Możecie zobaczyć, jak ta syrena wygląda z tyłu również. Ale zainteresuje ten polski prototyp. Niestety projektant tego samochodu zmarł w wieku 85 lat i projekt niestety został porzucony. Dlatego znajduje się tu w Muzeum Motoryzacji w Oławie. Nie zabraknie również innych akcentów, takie jak ten Ferrari 208 z 1975 roku. A tuż obok tego włoskiego cacka stoi syrenka V8. Kto kojarzy, ten wie, skąd ona jest. Jeździli nią w programie TVN Turbo Absurdy drogowe. Najlepsze jest to, że to auto zostało przecięte wzdłuż i je poszerzono o 40 cm. Przepiękna. A tak kiedyś wyglądał warsztat samochodowy przed wojną. Wszystko napędzane paskami, beltami. Patrzcie, ten wyłącznik prądowy. Widzicie? Punkcik przyszłego kierowcy. Widać. Każdy znajdzie coś tu do siebie. Fajna zabawa, interakcja dla dzieci i nie tylko. Można sobie pograć. Brat znalazł zabawkę. Się bawi jak dziecko. W końcu dotarliśmy na dół. Jakiś czas temu byliśmy na piętrze, gdzie było widać tą zastawę Zaporożca, cała reszta razem z tą Spitfire'em. A teraz jesteśmy na dole. Wołga. Czarna Wołga. Rosyjski Mustang. Perełeczka. To nie byle jaka. Syrena 105 Lux. 130 egzemplarz od końca produkcji. Wyprodukowany w 1983 roku. Jest w perfekcyjnym stanie. Jest starsza ode mnie. A to kolejny projekt Przemka.
Polonez Amarok. Z tego co się orientuję, Amarok był to tylko prototyp, nie wszedł do produkcji. Machine! A się grało się, co? O, dziecko duże się dorwało już. Co to jest? Pa, to. Oj, bu, 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 bu. Oj, 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 oj. Pacmana ktoś nie umie grać, albo zapomniał. A pamiętacie te kioski ruchu? Ja pamiętam za moich czasów, one były koloru zielonego. Patrzcie. W tych kioskach wszystko szło dostać. Od papierosy, długopisy, proszki do prania. Normalnie wszystko szło dostać. Mapy, nie mapy, gazety, normalnie wszystko. Sztos. Alkohol podaje się łącznie z przekąską, daniem garmazeryjnym, napojami lub wybranymi wyrobami cukierniczymi. Dobre. O, pamiętacie czasy PRL-u? Do wszystkich palaczy i kurzoków. Kto palił te szlugi? Kapitany. A? Przyznacie bez bicia. Napisz mi niebieski kapitan w komentarzu, a przyknę ci serduszko. Dobra, doszliśmy w końcu do tej prawiejnej części muzeum. Służby mundurowe w Polsce, NRD, RFN, lata 80. Bundeswehra. Kiedyś policja poruszała się takimi trabantami, nie było tak jak dzisiaj wypasionych, szybkich fur. Macie polski motor policyjny, Fiat przerobiony na wóz policyjny. To był niegrzeczny i siedział tam z tyłu, przyznać się. Kolejny akcent brytyjski, czyli piękny Jaguar. Z 56 roku. W idealnym stanie. Coś dla fanów brytyjskiej motoryzacji. Taki piękny Camaro z 84 roku. Kolejny starszy wóz ode mnie. Nie o dużo, a jednak. Kolejna perełka. Ford Mustang z 65. Te samochody normalnie to jest miód dla oczu. No i jest. W końcu widzę go na własne oczy. BMW Z1. Jest to tak kultowy model, tak ciężko osiągalny. Projektanci wtedy byli tak odważni, że drzwi zaprojektowali tak, że one otwierają się do podłogi. Nie było drzwi otwieranych, o tu są drzwi zamknięte, widzicie? Sobie wyobraźcie, jak oni to musieli skonstruować, żeby te drzwi się chowały do podłogi. A żeby wejść do tego samochodu, tam trzeba wskoczyć w niego. Czekajcie, może uda się przybliżyć. Jak wysoki jest ten próg
aby do niego wejść. Tam się chowały drzwi. Najpierw się chowała cała szyba, a później się chowały drzwi, podłoga. A obok tej Z1 kolejny ciekawy samochód BMW 700. Jak mi napiszecie w komentarzu poprawnie Bayerische Motorenwerke, to mam ciepłe serduszko. Marzenie każdego fana motoryzacji. Delta Integrale Evoluzione 2. Piękna rzecz. Ona jest w takim jeszcze, w takiej czerni kosmosu. Jak widać, nabrała udział w racie Koguta. No sztos. A tu kolejne dwa kultowe eksponaty. Ten po mojej lewej, Fiat 128, a tu Fiat 500, to Polino. Ten jest z 52 roku. Był to jeden z najmniejszych samochodów na świecie. O mocy tam 16 koni mechanicznych. Rzeźnia, co? A znowu ten Fiat 128 produkowany w latach 69-85. Graliście w Mafia może kiedyś? Kiedykolwiek? Jeżeli ja, to na pewno pamiętacie z tej gry Ferrari Spider. Piękny jest. Jak widać, na tej polskiej ziemi znajdzie się kilka sztuk brytyjskich motoryzacyjnych perełek, takich jak ten Triumph z 65 roku. W tamtych czasach ten samochód kosztował około 1000 funtów. Na dzisiejsze czasy nie wiem, jaki to jest przelicznik. Jak już tak stoimy przy tych Brytyjczykach, tu stoi przede mną kolejna fajna perełka. MG Midget, 51 rok. Napędzany silnikiem o pojemności 1,3 litra. Znajdziecie tu również inne perełki motoryzacji, typu jakieś na przykład motory, takie jak ten. Kto mi powie, albo napisze w komentarzu, motocykl Ural. Ten egzemplarz, który tu stoi przede mną, on ma przejechane, zgadnijcie ile? No? 1 kilometr. Tak się prezentuje ten model. Motocykl Ural. Fabrycznie nowy. 1 km przebiegu. Te kultowe siedziska na sprężynach. Dawaj, zobaczymy ten 1 km na liczniku. Jest 1 km. Beczkowóz. A obok beczkowozu perełka brytyjskiej motoryzacji Jaguar 100. Samochód przedwojenny. 37 rok. W idealnie zachowanym stanie. Można by rzec kolekcjonerski. Patrzcie te wielkie lampy. Ta lampa jest większa od mojej łapy. A zgadnijcie, co to jest za samochód i kto istotny, jaka istotna, ważna osobowość poruszała się tym samochodem. Niektórzy na pewno już zdążyli przeczytać, że to jest Oakland z 17 roku. Amerykański wynalazek. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to,
kto tym samochodem się poruszał. A poruszał się nim nikt kto inny jak naczelny wódz Armii Polskiej, marszałek Józef Piłsudski. Tu jest fajna fotografia przedstawiająca marszałka Józefa Piłsudskiego, który siedzi w tym samochodzie. Fotografia pochodzi z 1933 roku. Sztos. Prawie mój rocznik. Kto wie co to jest? No już wiadomo, przeczytali niektórzy. Alpina. Już na brytyjskiej ziemi jakiś czas temu na jednym z zeszłorocznych zlotów była całkiem podobna sztuka, tylko że tu była wersja z tym całym przedłużeniem tu. Te światła były połączone w jedno i jak dobrze pamiętam, one były koloru żółtego. Sztos. A tu nic innego jak Passerati z 73 roku. Passerati. A teraz coś, co każdy fan Mercedesa powinien mieć w swoim garażu, ale niestety nie ma ze względu na wiek samochodu i na jego dostępność. A jest to 380 SL. Z tym wielkim, potężnym, chromowanym zderzakiem. Nie wiem, czy to jest wersja amerykańska, bo tak Amerykanie zawsze dokładają te zderzaki. Z tyłu tak samo. Mogę się mylić, jeżeli się mylę, napisz mi to w komentarzu. Chapeau bas, sztosik. Niektórzy mówią, że Ford jest gówno Ford, ale tu znajduje się idealny przykład, że Ford potrafi nie zardzewieć i dalej stoi na własnych kołach. A co najlepsze, Ford ma bardzo ciekawą, aczkolwiek nawet smutną historię. Bo ten egzemplarz, który stoi przed mną, nie dość, że ma przejechane tylko 825 km, został przywieziony z Grecji. Jego właścicielem był marynarz, który w 1987 roku wypłynął na rejs, ale w wyniku choroby niestety zmarł na statku i uwierzcie albo nie, tym samochodem od tamtej pory nikt nie jeździł. Irishem motorem Werke, czyli nic innego jak BMW 630 CSI, przepraszam, mój rocznik. Patrzcie, jaki ten egzemplarz jest w idealnym stanie. A obok Carrera, ale nie byle jaka, bo w wersji cabrio i tym samochodem jeździł Walter Ruff, legendarny mistrz świata w rajdach samochodowych. Kolejna E30. Ale to już jest Alpina. Widać te charakterystyczne malowania Alpiny. Piękna sztuka. No i Porsche 911. A tu jest te chore Clio z silnikiem z tyłu V6. Francuzi rzeczywiście mieli fantazję. Jest to kolejne Clio, które udało się zobaczyć, ale w tym razem w ekstra fajnym malowaniu Martini. Sztos. A tu ładnie zaparkowany Maybach, jeszcze przed połączeniem marki z Mercedesem. Maybach to wtedy była luksusowa limuzyna. Ten egzemplarz
pochodzi z Dubaju i jest niczego sobie. Jest to model z 2003 roku i przez dłuższy okres był to najdroższy samochód do kupienia w salonie. Anywhere, everywhere. Widać, że ten Maybach jest strasznie podobny do S-klasy, ale jak już powiedziałem wcześniej, jest to Maybach przed połączeniem się z Mercedesem. Patrzcie, ta linia tego samochodu. W ogóle jaki on jest długi. W latach 99-2005 był to super samochód. Nadal jest jeden z najlepszych super samochodów, moim zdaniem. Ferrari Modena 3,6 litra pod maską. Piękny samochód, piękny egzemplarz. Auto zostało zaprojektowane przez legendarne studio projektowe przez Pininfarina. Spójrzcie ten środek. Te zegary, kierownica, wszystko analogowe, trochę karbonu, nie za dużo. A najlepsze kryje się z tyłu, czyli cała stadnina włoskich koni mechanicznych. A widzieliście Volkswagena kiedy z silnikiem od Audi na pace? To jest dopiero chory projekt, co? Volvo. Jak co niektórzy wiedzą, dzięki tej marce, a konkretnie temu modelowi PV544 mamy dzisiaj, aż do dzisiaj, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. W tym samochodzie zostały one pierwszy raz zastosowane i Volvo opatentowało to. Także pamiętajcie, skąd się wzięły pasy bezpieczeństwa i zawsze je zapinajcie. Kolejny, już bardzo, bardzo rzadki, a jakże poszukiwany model BMW E31 z tymi charakterystycznymi otwieranymi światłami i tym kultowym małym grillem z przodu. To były samochody. Tu obok poprzerabiane łogóreczki z różnych stron świata. Na przykład ten jest to najdroższa i najbardziej poszukiwana tej T1. Najdroższa i najbardziej poszukiwana. Dacie wiarę? Ekran interakcyjny. Możecie sobie z puzli poskładać samochód, a z takich cyfrowych puzli jakoś mu to idzie. Lamborghini to nie tylko Gallardo i inne sportowe super samochody. Są też super traktory, jak widać. Lamborghini, Porsche, dlaczego nie?
Diesel Junior. Porsche kiedyś też traktory robiło. Dobra, czas na jakiś mały szybki shopping, co? Podstawowe produkty. Jajka, mleko. Beczki ze śmietaną, mlekiem. Bądź loki jakie fajne, ale zajebiste. Ogórki. A to wszystko w kultowej Syrence. O, rumba lat 80. Niezniszczalny predom. Wszystko wciągnie. Co tu jeszcze jest? Pietrzak. Kasprzak, sorry. Sokół. Kultowe koraliki, taksiarze to uwielbiali. Co tu jeszcze jest ciekawego? Polsko-wiertarka na licencji Boscha. Ja pierdzie. No i kolejny obok Franie światowo, kultowo praleczka. A w PRL-u ja robił jako pilot do telewizora. Wy na pewno też i to nie jeden z was. A co powiecie na fabrycznie nowo Mazda 323 z przebiegiem 97 km. Patrzcie, fabrycznie nowa. A obok jest kolejna fabrycznie nowa, która starsza 626. Piękna. W ogóle się okazuje, że tu w tym muzeum jest 13 fabrycznie nowych mast. Zostały odnalezione w opuszczonym salonie samochodowym w Szwajcarii. Posiadane egzemplarze produkowane były od 79 do 86, a maksymalny przebieg to 200 km. Masakra. Kolejne cacuszko. Tym razem jest to DeLorean zbudowany przez Przemka. Pamiętam na początku, jak był finał projektu i już projekt był ukończony. Ludzie go zbesztali za te fale, które powstały po polerce. Ale mnie się ten samochód nawet podobał przed wyrównaniem całej tej powierzchni. A teraz to jest normalnie perełka. Normalnie wypolerowano blacha. Chociaż jak się przyjrzycie, jeszcze widać kilka niedoskonałości. Nie wiem, czy to kamera oddana. Patrzcie te wnętrze. Piękna biała tapicerka, czarno-biała tapicerka. Nie pamiętam jaki tu został włożony silnik, ale na pewno to nie był oryginalny DMC. Nie pamiętam. Patrzcie jak psu jajca. Piękny jest. Dobra, już wiem.
Już wiem co tu był, pamiętam już co tu był, to była fałszówka wsadzona z Kia Stinger. A ten model? Już wiecie co to jest? Jest to chyba najdłuższy Royce jakiego widziałem na własne oczy. Kawał historii brytyjskiej motoryzacji. Najlepsze jest to, że ten Royce brał udział w filmie Poza zasięgiem ze Stevenem Seagalem. Myślałem, że to jest Impala, a to jest DeSoto. W jakim idealnym ona jest stanie. DeSoto, sorry. Ale piękny klasyk. Jak bum, cyk, cyk, myślałem, że to jest Impala. Kawał amerykańskiej fury na polskiej ziemi. DeSoto Adventure z 60 roku. A tu już za mną jest ta kultowa ściana maluchów. Ciekawe ile ich tam jest na ścianie. I one są fajnie poukładane, bo od lewej strony, od góry, tam jest 72, 73. Tam jest ten brązowy, ładny. Dojdziemy do tego żółtego Polo. Jeden z jedynych wersji kombi Cabrio. Tam jest maluch jakiś Suro, którego żech nigdy nie widział na oczy. Ale idziemy je zobaczyć. Jest i Bosmal. Normalnie sztos. 50 lat. Spójrzcie. Jest Bosmal. To jest nauka jazdy z oławy. Jakiś Steinwinter, ale fajny kolor ma ten samochód, ten maluszek. Zastawa 126. Sprowadzony z Serbii. Był produkowany na terenie byłej Jugosławii. Ale jaja. Maluszek z Anglii. Fiat Bis. I nawet, patrzcie, kierownica po prawej stronie. Licznik w milach. Do mnie bliżej. Licznik w milach, nie w kilometrach. No samochód, który mógłby ja się poruszać w sumie. Jest jakiś u góry Fiat Wadera. Czarny maluch. Tam jest ten srebrny. Prototyp jak łoś 126p. Całkiem ciekawy. Karton nigdy nie przestaniemy prześladować. A że pracuję w kartonach, pozdrawiam wszystkich moich kolegów z pracy, z Wysp Brytyjskich. A teraz spójrzcie, co w ogóle jeszcze można robić z kartonu oprócz opakowań. W skali 1:1. Fiat 126p. Taki odwzorowany, nawet wystają klamki. Bardzo fajnie odwzorowane. To kultowe felgi. Ekstra sprawa, co? Ta elektryfikacja na tym świecie
już nawet wgryzła się, można powiedzieć, w starą motoryzację. Ale czy to jeździ? Na pewno jeździ. Na pewno szybciej jak stara jednostka napędowa. Spójrzcie, jak się prezentuje elektryczny maluch. One w sumie niczym od siebie się nie różnią, oprócz tego, że są zielone tablice rejestracyjne i inny znaczek malucha z gniazdkiem. Kolejną jakąś inną wersją malucha. Taki chyba kiedyś u mnie po osiedlu jeździł, dawno temu, taki abarcik. Fiat 126P, piękny. A tu mamy malucha z silnikiem 250 cm3. Ale jaja. A obok maluch z silnikiem boksera. Widzicie? Jest jeden i drugi tam na dole widać. Polak potrafi. Spójrzcie na to. Jeden i jedyny w swoim rodzaju polski motocykl na ropa. Polski diesel. Jeden i jedyny. A najlepsze jest to, że to co za nim stoi, czyli ta tokarka, większość części była robiona właśnie na tej tokarce. Włącznie z cylindrem, który został wytoczony na niej. Ale jaja, co? Polak potrafi. Tu przelecim tak na szybko temacik. W ogóle pierwszy raz w życiu widzę Warszawa z napędem 4x4. Mosty i większość zawieszenia została wykorzystana z Gaza 69. Tu jest Warszawa kombi. Obok tej Warszawy kolejna Warszawa. Widać, służyła do nauki jazdy, szkolenia kierowców. Warszawa Cabrio też nigdy nie widziałem. Jak się okazuje po opisie tego samochodu, samochód sprowadzony z Bułgarii, ale przed sprowadzeniem służył w polskim Borze. Później go wysłali do Bułgarii. Jakoś Skoda, sportowy Polones, Fiat 125P z silnikiem DHC, nie wierzę, pa. Tu musi zapieprzać. Później mamy Saba. Ładny. Też go nigdy nie widziałem. Pierwszy raz go widzę. Jest tylko 1,7 litra o mocy 75 koni. NSU z 75. Ładny. No i Mazda z silnikiem Wankla RX-7. Jak już wcześniej wspomniałem, one nie mają nic przejechane jak 200 km. One są praktycznie wszystkie szpunkielnówki. Ale jedno wam powiem, że tych maluchów
jest od groma. Jest maluch 4-milionowy z przebiegiem 150 km. Kolejny fabrycznie nowy. Jak mi napiszesz w komentarzu maluch, przypnę ci serduszko. A tymczasem lecimy dalej. A tu ostatni maluch wyprodukowany. Ostatni. On zjechał z linii we wrześniu 2020 roku i to już był koniec. Sportowy maluszek 200-konny. Lekko poszerzony i w sumie jego wygląd na tym się kończy. Więc koniec już tej wycieczki. Ale powiem wam jedno, że głowa pęka od wrażeń. Wena wróciła w 100%, więc można działać dalej. I to świeżo. Ale to, co zobaczyliście, to dopiero był początek i przedsmak tego wszystkiego, co dopiero będzie. Wracam do Wielkiej Brytanii za niedługo. I wtedy ukaże się kolejny odcinek. Tym razem to będzie relacja z British Motor Museum, gdzie odbyło się Forza Horizon Exhibition. Niestety w tym dniu nie wziąłem ze sobą mikrofonu. Było głośno, ludzi mnóstwo, muza ze sceny tak się darła z tych głośników, że kompletnie nic nie słychać na tym wideo. Ale nic straconego, materiał jest do uratowania. A tymczasem, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału i dotarłeś do tego momentu, wciśnij ten guzik, tą subskrypcję, zostaw łapkę w górę i dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco z nowymi wieściami, z nowymi wydarzeniami. A tymczasem ja was żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Kuklok wjeżdża jak petarda. Do zobaczenia, hej!